Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Woźniak i jestem adwokatem w kancelarii Gesell. Zapraszam do obejrzenia serii filmów poświęconych transakcjom fuzji i przejęć, czyli M&A, jednej z najbardziej dynamicznych i złożonych dziedzin prawa i biznesu. Niezależnie od tego, czy jesteś doradcą, przedsiębiorcą czy inwestorem, znajomość kluczowych etapów i ryzyk związanych z M&A to dziś niezbędna kompetencja. Zaczynamy od podstaw, ale szybko przechodzimy do realnych wyzwań i sprawdzonych rozwiązań. Gotowi? To przejmijmy kontrolę nad procesem M&A. Krok po kroku. Dziś zajmiemy się jedną z absolutnie podstawowych kwestii w każdej transakcji, czyli ceną za udziały. Niby temat oczywisty, bo przecież po coś tę spółkę sprzedajemy, ale z perspektywy prawnej cena w umowie sprzedaży ma fundamentalne znaczenie. I właśnie o tym dziś porozmawiamy. Dlaczego cena ma znaczenie prawne? Określenie wartości udziałów i kwoty, jaką kupujący płaci sprzedającemu, jest oczywiście kluczowe z powodów biznesowych, ale równie ważne jest to, jak cena jest opisana w umowie. Prawo dopuszcza dwa rozwiązania. Możemy wskazać konkretną kwotę albo opisać sposób obliczenia ceny. Jest jednak jedna absolutna granica. Jeżeli w umowie sprzedaży w ogóle nie da się ustalić ceny, umowa jest nieważna. Niby wszyscy wiedzą, że nie ma sprzedaży bez ceny, ale w praktyce M&A czasem dochodzimy do momentu, w którym cena zależy od skomplikowanych wzorów matematycznych i równie skomplikowanych definicji finansowych. I to samo w sobie nie jest jeszcze problemem. Kłopot pojawia się wtedy, gdy na końcu tej drogi nie da się w sposób obiektywny wskazać kwoty do zapłaty, bo wtedy nawet przy najlepszych intencjach stron ryzykujemy nieważność całej umowy. Modele ustalania ceny w transakcjach M&A. W praktyce rynkowej dominują trzy podstawowe modele ceny. Stała kwota, completion accounts, locked box. Przyjrzyjmy się im po kolei. Stała kwota to najprostszy możliwy model. W umowie po prostu wskazujemy, że kupujący zapłaci sprzedającemu określoną sumę. To rozwiązanie jest proste, czytelne i dobrze sprawdza się przy mniejszych, nieskomplikowanych transakcjach. W praktyce M&A jest jednak wykorzystywane stosunkowo rzadko. Dlaczego? Bo spółka to organizm, który zmienia się każdego dnia, a stała kwota nie zawsze oddaje jej realną wartość w dniu zamknięcia transakcji. Drugi model to completion accounts. Rozwiązanie znacznie bardziej precyzyjne, ale i bardziej skomplikowane. W tym modelu strony najpierw uzgadniają wartość przedsiębiorstwa, czyli tak zwaną enterprise value. Zazwyczaj odbywa się to w oparciu o wskaźnik EBITDA i uzgodniony mnożnik. Następnie tak otrzymaną kwotę koryguje się o dług netto i kapitał obrotowy spółki na dzień zamknięcia. Problem polega na tym, że dokładne dane finansowe są dostępne dopiero po closingu, zwykle po około 2-3 miesiącach. Z tego powodu cena płacona w dniu zamknięcia ma charakter szacunkowy. Po zamknięciu następuje natomiast korekta ceny zgodnie z bardzo szczegółową procedurą opisaną w SPA. To model, który najlepiej oddaje rzeczywistą wartość spółki, ale jednocześnie jest najbardziej podatny na spory. Bo nie oszukujmy się, nikt nie lubi dopłacać za już kupione udziały, a jeszcze mniej osób chce oddawać pieniądze, które już otrzymało. Trzeci model to locked box. Tutaj punktem wyjścia jest stała cena, ale obliczona na podstawie danych finansowych na określoną datę w przeszłości, najczęściej koniec roku lub półrocza. Ta data to tak zwana locked box date. Dzięki temu, że strony dysponują pełnymi i zamkniętymi danymi finansowymi, wszystkie kalkulacje wykonują jeszcze przed podpisaniem umowy. Oznacza to, że unikają późniejszych sporów o dług netto i kapitał obrotowy. Po dokonaniu obliczeń spółkę, mówiąc obrazowo, zamyka się w pudełku. Od tego momentu jedyną zmianą ceny są zazwyczaj uzgodnione odsetki. Ale uwaga, model locked box zawsze idzie w parze z mechanizmem no leakage. Oznacza to, że od daty locked box spółka działa w zwykłym toku działalności, a sprzedający nie powinni otrzymywać żadnych wypłat ani innych świadczeń aż do dnia zamknięcia. Kilka słów podsumowania. Każdy z tych modeli pozwala w sposób obiektywny ustalić cenę i nawet w przypadku sporu umożliwia jej określenie przez niezależnego eksperta, a w ostateczności przez sąd. Problem zaczyna się wtedy, gdy cena jest oparta na zbyt skomplikowanych mechanizmach, których nie da się jasno przełożyć na język umowy. Bo wtedy możemy stworzyć dokument, który jest jednocześnie bardzo skomplikowany i całkowicie nieważny. Jeśli chcesz, żebym dokładniej omówił poszczególne modele ceny, wyjaśnił procedury weryfikacji i korekty ceny, albo opowiedział o mechanizmach takich jak earnout czy holdback, daj znać w komentarzu. A jeśli materiał był dla Ciebie pomocny, polub, zasubskrybuj i udostępnij dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.